Układ rozrodczy kobiety sprawdza, czy partner jest odpowiedni. Wiesz więcej tvp.info. Specjaliści z Uniwersytetu Wschodniej Finlandii pokazali teraz, że dodatkowo układ rozrodczy kobiety stara się wyeliminować plemniki mężczyzny, który nie odpowiada jej pod względem genetycznym. Badania wskazywały też, że różnice te mogą być powiązane z zapachem ciała i budową twarzy, co miałoby ludziom pozwalać na nieświadome rozpoznawanie korzystnego partnera. Okazuje się zatem, że zdolność plemników do zapłodnienia zależy od tego, jak zostanie pobudzony przez układ rozrodczy kobiety. A ten jest selektywny i wybiera odpowiednie geny. Naukowcy przeprowadzili 2 eksperymenty. Aktywowali w nich plemniki grupy mężczyzn z pomocą płynu z pęcherzyka jajnikowego lub śluzu pobranego z szyjki macicy różnych kobiet. We wszystkich kombinacjach połączeń sprawdzali potem ruchliwość plemników i inne ważne dla zapłodnienia parametry. Jak słyszeliście, mamy nową lektorkę, ma na imię Basia. Basiu, czy Ci się podobało to, co czytaliśmy, co czytałaś? Krzysztofie, ja też cieszę się, że mogę Ci pomóc w tym komentarzu do tryptyku rzymskiego Jana Pawła II. Co do Twojego pytania, nie podoba mi się podejście tych naukowców. Jest takie odhumanizowane. Akt poczęcia nie jest przecież sprawą tylko biologii. Podobnie jak ojcowstwo i macierzyństwo nie jest tylko sprawą dania swego plemnika czy komórki jajowej i brzucha. No właśnie, Basia nie jest zadowolona, ja również, bo te wydawałoby się naukowe rozważania jednak gdzieś odzierają człowieka z jego człowieczeństwa, z jego osobowości. Zupełnie inaczej podchodzi do tematu Jan Paweł II w tryptyku rzymskim, w fragmencie, który dzisiaj chcę jeszcze raz przypomnieć. A kiedy będą się stawać jednym ciałem, przedziwne zjednoczenie, za jego horyzontem odsłania się ojcostwo i macierzyństwo. Sięgają wówczas do źródeł życia, które są w nich. Sięgają do początku. Adam poznał swoją żonę, a ona poczęła i porodziła. Wiedzą, że przeszli próg największej odpowiedzialności. Papież mówi o przedziwnym zjednoczeniu, za którego horyzontem odsłania się ojcostwo i macierzyństwo. Sięgają wówczas do źródeł życia, które są w nich, sięgają do początku. Więc ten moment poczęcia, moment połączenia komórki jajowej z plemnikami jest umieszczony tutaj w kontekście ludzkim, w kontekście osobowym, w kontekście unikalnej miłości tej kobiety do tego mężczyzny, która dokonuje się, i wybór dokonuje się na płaszczyźnie serca, na płaszczyźnie duszy. Oczywiście nie negujemy także tych cielesnych elementów, ale w związku małżeńskim, w związku miłości mężczyzny i kobiety, jednak na pierwszym miejscu jest wybór ja i ty. Jest to, że my po prostu spotykamy tę osobę i no właśnie, chcemy być, rozpoznajemy, że to jest właśnie ta osoba, z którą chcę być na całe życie i z którą chcę być ojcem lub matką. O tym mówi Jan Paweł II także w cudownym poemacie Przed sklepem jubilera.
I mówi Jan Paweł II też w tym fragmencie: Adam poznał swoją żonę, a ona poczęła i porodziła. Właśnie to jest to biblijne słowo poznać, które opisuje zjednoczenie małżeńskie, z którego powstaje nowe życie, nowa osoba, nowe dziecko. I jest bardzo znamienne, bo mówi o poznaniu, mówi o czymś osobowym. Człowiek ma możliwość poznać drugą osobę w sposób, który nie poznają zwierzęta. Adam poznał swoją żonę, a ona poczęła i porodziła. Wiedzą, że przeszli próg największej odpowiedzialności. I to jest znowu też słowo, które należy do słownika osób, słownika ludzkiego, odpowiedzialność. Zwierzęta nie mają w sobie poczucia odpowiedzialności, chociaż mają pewne przywiązanie i można zaobserwować jakąś odpowiedzialność samca i samicy za swoje potomstwo. Wiedzą, że przeszli próg największej odpowiedzialności. Największa odpowiedzialność za drugą osobę, za dziecko. Odpowiedzialność. Jan Paweł II napisał pierwszą swoją książkę znaną, którą napisał, to jest Miłość i odpowiedzialność. Odpowiedzialność jest cechą miłości między mężczyzną i kobietą. Miłość tylko wtedy jest miłością, kiedy jest odpowiedzialna, kiedy ten, który kocha, bierze odpowiedzialność za tę osobę kochaną.